Witam w kolejnym odcinku moich serii. Dzisiaj troszkę o historii, można powiedzieć, łączności. Widzicie tutaj urządzenie, dla wielu osób zapewne dobrze znane, dla innych może nie. Jest to radiotelefon firmy Ericsson. W Polsce tego typu urządzenia, nie konkretnie taki jak ten, ale zaraz o tym parę słów, były używane gdzieś od połowy lat 90. przez resort MSW w ramach systemu EDAX. Tam coś takiego chodziło. Korzystało również z tego m.in. lotnisko Okęcie. Wszystkie te urządzenia pracowały w paśmie UHF i dosyć sporo tych urządzeń jest w tej chwili jeszcze dostępnych z demobilu. Ja sam używam. Bardzo fajne, bardzo ciekawe urządzenia. Jak na tamte czasy system EDAX oferował bardzo wiele możliwości, był bardzo fajnym, jak dla mnie jednym z najlepszych systemów trackingowych, jakie do tej pory zrobiono. Oczywiście analogowy, no ale chyba też to dzięki temu właśnie był taki fajny i dobry. To urządzenie jest troszeczkę inne od tych, co mamy, dostępne tutaj u nas w kraju i to, co pracowało, to, co pojawia się z demobilu. Jest to radiotelefon na pasmo VHF, to po pierwsze. Po drugie, patrząc na gabaryty w stosunku do standardowego właśnie naszego krajowego Ericssona, który jest dużo mniejszy. Jest to urządzenie o mocy chyba 50 W. Urządzenie robione na rynek amerykański. Miało tutaj gniazdo zasilania osobne. Nie dlatego, że jest dużej mocy, ale po prostu były inne wersje. I to w danych katalogowych, w instrukcjach serwisowych zawsze jest zaznaczone, na jaki rynek jest urządzenie i różnią się tutaj złączami. Tutaj złącze akcesoriów jest typu żeńskiego. W naszych urządzeniach te złącza były typu męskiego i tym złączem też doprowadzane było zasilanie. Oczywiście nie ma tutaj dodatkowego złącza zasilania. Także to takie podstawowe różnice. To urządzenie trafiło mi się tutaj tak całkiem przez przypadek. Jest, już w tej chwili widać, mam brudne ręce, także jest bardzo mocno zakurzone, delikatnie mówiąc. W komplecie oczywiście mam wszystkie akcesoria, złącze zasilania, mikrofon, który tutaj, no już widać, jest to jeden wielki zbiornik kurzu, złącze akcesoryjne, oryginalne, ze wszystkimi wyprowadzeniami tutaj, podłączeniami, jakie to dawał Ericsson. Można było też podpiąć akcesoria w samochodzie. No i podpięty jest oryginalny też głośnik. Również, jak widać, strasznie brudny. Co będę chciał z tym zrobić? No będę chciał to przynajmniej wyczyścić, odrestaurować, uruchomić i zrobić sobie z tego kolejne radio tutaj w moim zestawie. Do tej pory tam pracuje urządzenie na 70, a teraz będzie, jak się uda to uruchomić, będzie urządzenie również na pasmo VHF. Zgodnie z katalogiem ten egzemplarz pracuje w zakresie 150-174, czyli jest z górnego VHF-u. Być może uda się go bez nawet strojenia przeciągnąć na pasmo amatorskie, natomiast czy ja go będę chciał przeciągać na pasmo amatorskie, czy nie, no to się okaże, czy go zachowam w takim stanie, jak tutaj jest, w celach takich, powiedzmy, historycznych. No zaraz go spróbuję podłączyć, zobaczyć, czy się zaświeci, co nam pokaże. Nie mam w tej chwili tutaj pod ręką zasilacza dużej mocy, żeby obciążyć, mieć takie obciążenie, aby podłączyć też nadajnik i zobaczyć, co z niego wychodzi, to w innej chwili, ale najpierw sprawdzę, czy po prostu to funkcjonuje. Wpiąłem z tyłu do niego kabel zasilający, podpiąłem przewód akcesoriów do plusa, bo bez tego nie zadziała. Głośnik jest podpięty, cała reszta też, no więc włączmy urządzenie. No i działa. Zobaczmy. O! Głośnik wyrywa. Szumi. Menu. No, sporo rzeczy tutaj ma. Patrzymy na dane wewnętrzne.
95 rok, ale to nie jest chyba data produkcji radia. Strefy. Tu to wszystko chodzi. Żeby zobaczyć, co ma zaprogramowane, trzeba by po prostu podłączyć do komputera, ale zanim to wszystko będę robił, radio było kupione jako sprawne, więc zakładam, że tak jest, więc zanim będę je tu zgrywał, programował od nowa i tak dalej, to po prostu chcę je najpierw wyczyścić i to będzie taką podstawową rzecz, a żeby to zrobić, no trzeba to wszystko rozebrać na kawałki, więc zaraz tutaj przed kamerą dokonam troszeczkę demontażu tej jednostki, żeby zobaczyć, co ona ma w środku, przy okazji Wam pokazać. Wrzuciłem tutaj obraz z dwóch kamer, nie wiem, czy to będzie lepiej, czy gorzej w tym układzie, no ale zobaczymy. Radio standardowo jest skręcone tutaj na 4 śruby, we wszystkich Ericssonach tak samo. Ta konstrukcja tutaj niczym się nie różni. Dobrze, zaczynamy od rozłożenia tego zestawu i ściągamy. O! Mocno coś. A, już ruszyła się. Dobra. I z tej strony pokrywę odpięliśmy. W tej części jest zawsze synteza i generatory. Tutaj pod pokrywką jest głowica, obwód wejściowy WC. No i teraz z drugiej części spróbuję ściągnąć pokrywę, czy się uda. Dobrze, metodą wypchnięcia się udało zdjąć drugą pokrywę. Również tutaj jest przykrywka części cyfrowej. No i mamy część cyfrowo-analogową. W tych urządzeniach jest zrobione tak, że na jednej płytce, to jest, można powiedzieć, wada, jeżeli chodzi o naprawy i wymiany pewnych fragmentów. Na jednej płytce jest część cyfrowa, od spodu tam też jest procesor i tak dalej, wzmacniacz MC i część też analogowa pośredniej częstotliwości w tym fragmencie. To jest cała pośrednia, filtry pierwszej przemiany i później drugiej standardowo 455 kHz. Pamiętajmy, to jest końcówka lat 90. Ale bardzo, bardzo fajna konstrukcja. Jedyny problem, jaki z nią był, to niestety, że jest bardzo prądożerna. Te radio chyba 12 W w stand-by'u pobiera, czyli to są dosyć duże moce. Włączamy panel przedni. Wszystkie wkręty typu Torx. Już odpięliśmy i delikatnie, bo tutaj są zaczepy i radio mamy tak jakby już po kawałkach rozebrane. Tu jest panel z uszczelką. Od środka wygląda ładniej niż od zewnątrz. No i kolejny fragment to rozebranie tego panela. I przy okazji taki pokaz, jak to urządzenie wyglądało w środku, jak to kiedyś wszystko było robione. Tu już mamy wnętrze panelu przedniego. W nim się też pewne funkcje osobno programuje przez programator, ale na innej troszeczkę zasadzie. Tak jak powiedziałem, ten jest wyjątkowo brudny. Gałki, gdzie są na nakładkach, gumowe nakładki na tych plastikowych elementach, które zaraz będę musiał odkręcić przy pomocy klucza ampulowego. Także odkręcimy zaraz potencjometry. I gałeczki zdejmujemy. Jedna. Druga. Jeszcze troszkę. Ciężko tu coś idzie.
No udało się, po prostu mocno się działa. Teraz odkręcamy szybciutko nakrętki trzymające potencjometry. No widać i czuć, jakie to wszystko jest tutaj brudne. Płytka już nam wypada, bo trzyma się tylko właśnie na tych potencjometrach. Coraz więcej elementów tutaj leży. No i mamy już. To jest płytka z wyświetlaczem. Jak widzicie. Dwie diody. Wyświetlacz fluorescencyjny. Bardzo lubię te wyświetlacze, dlatego tym bardziej te radia mi się podobały. Złączę do przedniej części, gdzie jest klawiatura. I tu jest część, gdzie mamy klawisze, gumki. Odkręciłem już wszystkie śrubki i próbuję to zdjąć. Czy wszystkie już się odkręciły, to się okaże, jak wyjdą. I ten panel. A, jeszcze nie wszystkie, bo te dwa tutaj dystanse też trzymają płytkę. Panel już zdjąłem, no i tu mamy pod spodem płytkę drukowaną, a pod nią, tu jak widzicie, zestyki. Ładnie wykonane, złocone, gniazdo mikrofonu. Pod spodem bardzo brudną gumę, a na niej nakładki, bo te klawisze były nakładane. W komplecie dostawało się radio, można powiedzieć, gołe. I to, co chcieliśmy, to sobie nakładaliśmy. Akurat w tej wersji, gdzie są tylko 4 przyciski, to tych kombinacji nie było. Natomiast w wersji z pełną klawiaturą, tam dużo więcej było możliwości. Dostawaliśmy komplet klawiszy, gdzie zakładaliśmy tylko te, które były potrzebne. Co dla mnie było dziwne, bo zostawały dziury z gumką, a nie było klawisza, więc to takie troszeczkę ten... No, wszystkie klawisze wypadły. Cały stół mam brudny, pełny kurzu i brudu. Jak widać zresztą tutaj. No ale cóż, wyczyścimy i będzie zupełnie to inaczej wyglądało. Teraz odkręcimy płytkę wzmacniacza mocy. Okrywka. 96 rok, 28 tydzień. Tutaj mam oznaczone produkcje. Także 30 lat. 30 lat ma urządzenie, czyli być może więcej niż niektórzy, co oglądają filmy na moim kanale. Z tego, co się kontaktowałem z niektórymi osobami. No i widzimy, no i jest piękny układ wzmacniacza. Hybryda, nie wiem, w której kamerze będzie lepiej. M5719 i tranzystor 2SC2782. Odłączymy moduł wzmacniacza już od reszty obudowy, bo tu jest konstrukcja modułowa. Ta sama obudowa, ten sam szkielet jest, jeśli chodzi o radia małej mocy, jak i dużej, tylko brzydko mówiąc tyłek jest przykręcany inny. Więc łatwo tutaj z jednego radia można zrobić drugie, inną wersję po prostu. No i jest wszystko. Tu mamy taśmę łączącą, kabelki zasilające i kabel nadajnika. I radio jest rozebrane. To jest zbiornik, nadajnik, część cyfrowa, a to jest wzmacniacz mocy, gniazdo zasilania. No i teraz cóż, no teraz po prostu trzeba to wziąć wszystko, zrobić to samo z mikrofonem, zrobić to samo z głośnikiem, który wygląda tragicznie. I to wszystko po prostu trzeba rozebrać na kawałki, wyczyścić i złożyć do kupy. I jak widać, leży tu już kupa elementów radiotelefonu. Większość wyczyszczone na tyle, na ile to się dało. Wiadomo, że obudowy, które pracowały przez 30 lat w różnych środowiskach, no idealnie się nie da wyczyścić. Trzeba by to
zeszlifować, pomalować od nowa na przykład, żeby to przywrócić do stanu ala fabrycznego, ale nie o to tutaj chodzi. Mam to przywrócić do takiego stanu, żeby radio jakoś wyglądało w miarę sensownie i będzie. No a co najważniejsze, żeby funkcjonowało. I teraz zacznę po kolei składać poszczególne moduły, fragmenty tego radia, zaczynając od panelu przedniego i będziecie mogli to zobaczyć, jaka to mozolna i nudna praca, oczywiście w bardzo przyspieszonym tempie. Także ja zabieram się za montaż. I moduł mamy złożony, panel. Mam nadzieję, że wszystko będzie funkcjonowało, wszystkie guziki funkcjonowały przed czyszczeniem, więc powinny tak samo i po. Gumki są w dobrym stanie. Została jedna śrubka, ale się okazało, że to jest z innego radia. Tu sztukowo wszystko się zgadza. Wszystko chodzi. No więc w następnej kolejności będę składał teraz radio. To będzie szybkie, tutaj dużo akurat roboty nie ma. I radyjko mamy złożone. Niebawem będziemy je uruchamiać. Widać, że nie jest to nówka sztuka, ale tak jak mówię, 96 rok produkcji, czyli 30 lat pracy za sobą w różnych warunkach. Dodatkowo wyczyszczony również został głośnik. Wygląda zupełnie inaczej niż ta sterta kurzu. W środku praktycznie ideał, mimo tych lat. No i oczywiście wyczyszczony, już teraz można to dotknąć, nie klei się jak to dotykamy, ani kabel. Nawet pojawiło się oznaczenie na nim, które było czarne z brudu. Kabel do podłączenia zasilania i głośnika. Wyczyszczony został też mikrofon. Trochę pracy z nim było. Być może jeszcze troszeczkę kabel doczyszczę. No ale już na spokojnie go dotykać. Nie tak jak to było wtedy, kiedy się kleił. No ale tak jak powiedziałem, 30 lat użytkowania zrobiło swoje. Przerobiłem też kabel zasilający, znaczy dodałem mu końcówkę typu XT60. Takie używam w swoich sprzętach, zasilaczach. Także będzie takie uniwersalne połączenie. No i cóż, za chwilę złożę tutaj ten cały zestaw z zasilaniem. Zobaczymy, czy się uruchomi. Podepnę go pod przyrząd. No i sprawdzimy, co z niego wychodzi, na jakich częstotliwościach. Radio już jest podłączone. Jeszcze nie ma podłączonego głośnika. Nie zrobiłem tutaj tej przejściówki jakiejś sensownej, żeby można było głośnik podłączyć. Zasilacz jest włączony.
No i działa. Nic się nie popsuło. Przełączać możemy. Guziki pewnie też działają. Nie mam jak sprawdzić, bo nie ma głośnika, więc nie słychać. Dobrze, teraz podłączę to urządzenie do przyrządu. Wcisnę PTT i zobaczymy, gdzie nada, co pokaże. Wpiąłem radio pod przyrząd. Wpiąłem mikrofon. Mam ustawiony jakiś pierwszy, lepszy kanał. Nie wiem, co to jest. No i słychać. Raz, dwa, raz, dwa. Wychodzi na przyrządzie 45 W. 156,075 częstotliwość. Urządzenie jest sprawne. Teraz trzeba je zaprogramować. Moc daje pewnie pełną, mówię, to jest 50W wersja, na początku tam nie byłem pewny. No więcej tu już chyba go nie poprawię. A trzeba go po prostu będzie przeprogramować i będę miał taki fajny egzemplarz na pasmo VHF. Być może kiedyś, jak mi się zechce, troszeczkę jeszcze poprawię tutaj wygląd obudowy. Czy może wyszlifuję tutaj tą szybkę od wyświetlacza. No jakieś tam różne rzeczy może mi się uda zdobyć jakieś tanio nienaruszone, bo zdarzają się całkiem nowe panele, więc będę mógł sobie klawisze wymienić. No, ale to już są takie rzeczy mniej istotne. Ważne, że radio działa. Sprawdzimy jeszcze 9 amperów podczas nadawania bierze. Także wszystko chodzi. To tyle w tym takim krótkim filmie. Krótkim, no łącznie z robotą to troszkę długi się zrobił. Mnie to zajęło około 4 godzin to wszystko, razem z myciem, czyszczeniem tego zestawu. To była taka ciekawostka, pokazanie, co też robię ze starymi urządzeniami, zwłaszcza z cyklem Ericssonów, które bardzo lubię. I tutaj taki właśnie egzemplarz nietypowy sobie uruchomiłem. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych, do komentowania, lajkowania. Jeżeli macie pytania, można się kontaktować zarówno przez Facebook, jak i przez e-mail. I zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia.